Jezu, serce mam po prostu w gardle. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu zareagowało. Nie reaguje. 2 koła. 2,5. Za cienka uszczelka. Jak to miałem uszczelniać? Jak tutaj jest od śruby, dostaje więcej. Ta uszczelka była luźna. Za takie coś ja 2 razy zapłaciłam łącznie stratę 25 000 złotych. Ale to też widzę, że on tu jest brudny, nie? A zbiornik nie. To jest właśnie stary gruz, który zawsze. No. Lewo jest śruby. Jest zagłębienie od razu. Ty, faktycznie. Tu się nawet kawałek pompy widać. Ociera się o ten korpus, nie? Potrzebował. No, pokaż olej. Biały, nie? Biało. Dawaj teraz drugą szyja do góry. Chyba działa. Działa. Ja pierdolę, jak się cieszę, że to działa. Wiecie, co się stało? Załadowałam ładunek, pospinałam, wszystko gotowe, 6 łańcuchów, poszerzenia i tak dalej, i tak dalej. Się okazało, że papierów celnych nie ma i trzeba ściągnąć ładunek i jeszcze raz od nowa wszystko. Potem razem jeszcze na jazdę musiałam przygotować. Yeah, that's good. Thanks. I think it's maybe like that much more. Okay. Thanks. Yeah, and that's good. Thanks. Yeah, thanks. Kiedy człowiek jest zmęczony, jak po prostu jak widzi jedzenie, to mu się chce płakać, bo jest taki zmęczony, więc powiem wam szczerze, że ja się dzisiaj tak robiłam. Ręce to po prostu, wiecie, o tak, o patrzcie, widzicie? Mi chodzą. Bo to jest po prostu niesamowite, nie? Ale generalnie to zrobiłam załadunek. Jak już byłam total gotowa, zaczęłam sobie jeść kanapkę. To przyszli z załadunku, powiedzieli, że przepraszają, ale... Znaczy w sumie nie powiedzieli, że przepraszają. Powiedzieli, że mi załadowali zły ładunek i że się muszę rozładować, więc się rozładowałam. Dzisiaj się pokazało, że muszę przyjechać jeszcze w inne miejsce, więc musiałam się trochę poskładać, żeby nic nie pogubić. No i zostawili mnie w środku lasu. Ja się w środku lasu nie boję pracować, to jest ciekawe, wiecie, bo tak normalnie sama w życiu nie poszło do środek lasu w nocy, ale mi boli wszystko. Ale w pracy to nie ma problemu. To jest w ogóle ciekawe, zagadka dla mnie samej. Natomiast po prostu ich poprosiłam, żeby mi na jazdy nałożyli na naczepę, bo to jest ciężkie. No, szczególnie na drugim załadunku w ciągu kilku godzin. No i nałożyli mi i powiedzieli, to za ile mamy po ciebie przyjechać, żeby cię stąd wyciągnąć. Miałam pół godziny. Przyjechał gość za pół godziny, a jeszcze miałam 2 łańcuchy do spięcia. No już nie miałam siły. A kark to mnie dosłownie pali z tych łańcuchów. Już po prostu tych łańcuchów nie mogłam naciągnąć, bo już mi po prostu moja ręka nie potrafiła utrzymać tego łańcucha. A jego trzeba utrzymać jedną ręką, dociągnąć i wtedy śrubę drugą ręką też naciągnąć, naprężyć i założyć. I to musi być naprawdę na maksimum, bo inaczej braknie śruby. Przy skręcaniu łańcuch będzie luźny. Czego człowiek nie zrobi dla tych pieniędzy. Oj, nie pamiętam, kiedy się tak zmęczyłam.
Ja będę spać rano. A najlepsze jest to, że mi Webasto padł. Nie wiem, może wezwę serwis. Słuchajcie, objaw był taki. Włączałam Webasto, przez kilka sekund było włączone i samo się wyłączało. No i teraz zobaczcie, jak się resetuje, bo skorzystałam z tego konkretnego filmu, link zostawiam wam w opisie do tego filmu, a gdyby wam się tak zdarzało, że Webasto włączacie i za chwilkę się samo wyłącza, w ogóle nie może wystartować, to zróbcie tak. Po pierwsze, to musicie otworzyć klapę, szukacie bezpiecznika 69 i teraz jednocześnie trzeba zrobić coś takiego. Włączamy przycisk Webasto na 4 sekundy i w tym momencie wyciągamy i wkładamy z powrotem bezpiecznik 69. No i zobaczcie, u mnie na szczęście zadziałało i później już mogłam się cieszyć ciepłem cały czas w trasie. Tak, to już było wszystko po to, żeby nie jechać, nie? To było specjalnie zamierzone. Kurde, prawie się udało, no, ale jednak. Zobaczymy, jak to Volvo pod góry pójdzie. Jak tak, to będzie musiał lusterkę złożyć. Musi się przestawić bok, bo inaczej to my nie przejdziemy za górę. Prawo, no teraz idziemy, powoli idziemy. Lewa git. Ona lewa cały czas w porządku. Czysto. Wolna. Wyszedłeś. Lewa super, prawa też. Do prawej. Lewa okej, prawa czysta. Prawo, lewo okej. Lewa minięta, prawo okej. Prosto nasza. Należy na samą podjeżdżaj śmiało. No i luzem nie jedziesz, no. Nic panowie i panie, nie? Tylko do parkingu kierunki zasłonić i... Kontry po robocie. Wiecie, co się w Polsce je, nie? W podróży. Żurek. Żurek to jest zupa na zakwasie. Przed nim. To jest dobre dla żołądka. Takie miso polskie. Tak wygląda. Zakwas, podgotowuje się do tego kiełbasa i jajko gotowane. Taki nasz skarb narodowy. Jak wódka. No, przytrzymaj się tam na końcu parkingu i wszyscy rozpoczęcie zrobimy, jedziemy na minutkę dopiero. No bo tam ciężko będzie się pod górkę tam wyciągnąć. Chwilę mnie po tych Niemczech nie było, bo tak unikałam korków. Co tu się w ogóle na Dreźnie takiego buduje teraz, patrzcie. Z daleka to wygląda... To jest. To kwitnie teraz.
tym. W sensie mówisz depnij czy zwolnij? Depnij. To może mnie sobie wyprzeć, bo ja z kolei, wiesz, będę za chwilkę im na dupie siedziała i będę musiała sama hamować. Tak specjalnie właśnie trochę odstęp zrobiłam. Duży idzie lewym. Oczywiście okretkiem, panowie. No to puśćcie nas, to my pojedziemy z Iwaną piersi już. Przecież nikt was nie trzyma. Lewy i ogień. O, ty się palisz do jazdy pierwsza. Ja nie lubię jeździć pierwsza. Już zostałem. Nie martw się, za chwilkę nas dogonisz, bo ja już za chwilkę będę hamować. To złapałem, bo takie coś puknęło. Pierwszy czy drugi zostaw? Drugi. Jeździ samą gumą. Zjeżdżaj, zaraz ci jebnie druga. No nie widzę tutaj nic. Się rąbnęło, kuźwa, jest z lewej strony mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No nie widzę tu z lewej, z prawej, zobaczę. Że wewnętrzna. Weź do mnie podjedź. Nie, no to na pewno u mnie równało, tak mi się wydaje, bo tak jak przejechałem przez ten mostek, kuźwa. No nic nie widać. Masz 1000 metrów, zatrzymaj się. Ja tak raz miałam, za chwilkę mi jebła druga i wtedy był naprawdę problem. Gabaryt stoi na marginesie, jedziemy do środka. Jest lewym. Jest jakaś z lewej strony mocniej ugięta? Iwonka, możesz. Oni jeszcze jadą, wiesz? No, to mówię, że gabaryt stoi na prawym pasie. Daj do środka. A nie, no cysterna. Dobra, ale i tak tu jest i tak idziemy środkiem. A to czym całeś, jakby tam była potrzeba, to można dalej uciec. Tu mamy za chwilę jakiś dzikus jest, nie? Przy takiej wadze to przecież za chwilkę ci druga jebnie. I ty nie wiadomo, czy się hydrauliki nie rozwali. No hydrauliki ja nie mam, ale to właśnie to jest, żeby druga nie równęła. Na 100% jebnie. Jeżeli pierdolnęła jedna, to na pewno chyba pierdolę. No, max 5 km. Wiem, bo to przeszłam. Dobra, wracamy, lewy poleci, jak tam coś będzie, ale na razie nic nie ma za nami. Wydanie trzeba będzie przejazd, kurwa, przez ten parking. Że jedynie na rozpędówce, albo to się zatrzymamy. Jedzie wąka normalnie, ja im wjadę i zobaczę, czy przejadą. Nie przejedziemy, bo to już na wjeździe stoi i tu już też ma problem wjechać. Jedź, tak się dogonimy. No, bo my się tu wszyscy nie pomieścimy. Dobra, Iwona, ten co jedzie teraz Janek i możesz do lewego. Tu u nas całość nasza. Stałeś z załami?
pierdolnięcie, to bym kurwa podskoczył na tym hotelu. Ale wiesz co, łańcuch też mógł się przesunąć, też mógł łańcuch pierdolnąć. Niekoniecznie, jakby wnętrzna walnęła, to tylko puknie, nie? Coś słychać, ale to wcale nie musi być jakieś nie wiadomo co. No Krzysiek, no ja też nic nie słyszałem, że tam przybłyszczały, to jest jak cholera, nie? Jak w tej naczepie strzeliła na drugiej czy pierwszej osi, to pilot też nic nie słyszał. Ja coś słyszałam, ale zanim był rozbieg, to już było lipo. Czyli co, wszystko okej? Tak, okej. Ja tu jadę 60 minut. No jest 1000 metrów do zjazdu mamy. No dobra, to powoli więc, bo ja muszę sobie zjeść w tej podstawie. A, nic nie widać. Ej, nie widać, wjeżdżaj. A, tu stoi, dobra. Ja wiem ci miejsce, że mógł wjechać teraz za ciebie. Jakoś może na mijankę wejdziemy wszyscy, chociaż... Ja stanę Max koło ciebie. Nie wiem, czy wejdzie, że tak się tutaj stawiłam, do Maxa podjechałam. Jak w trójkę weszliśmy, nie? Tak, tak, powinniśmy się zmieścić. No i pilot z boku i okej. Gość. No ale tam ci dwaj nie wejdą już, nie? Tam już będzie problem. A nie, jeden by tu jeszcze może weszedł, ale dwóch już nie wejdą. A ci, co jadą przed nami, to ja ich tutaj zdogoniłem. I oni mają zamiar wjechać na tego Poklanda. No ja właśnie tej lądówki nie mam wbitej, ale tak do celu plus minus 277, ale właśnie to tak wiesz, to z taką powiedzmy, że od tej autostrady najprostszą drogą od trójki do miejscowości. Tak, ale tu normalnie ta 936 to do Tokojki to masz nabite, nie? Tak leci. Na tej lądówki tam całej nie masz, nie? Tak, tak, no. No i tak wygląda ta nasza pauza. Strzeliło. Uwaga na pasie, kurwa, resztki gumy. I konwój, drugi samochód. Kurwa, leci tego. Uwaga, guma. Z lewej. Mam takie dwa większe kawałki na prawej pasie będą leżeć na środku. Wewnętrzne. Zjeżdżacie czy co? Wewnętrzne, ja? Lód może będzie szerszy. Wstawać za wami czy jechać? Bo idzie tu kurwa solówką. Jedziemy dalej czy stawać? Nie no, jedźcie, no bo tu i tak nie ma gdzie stanąć, nie? Macie tu zamknięte całość. Tam Krzysiek pierwszy jak stoisz, tam nie widzisz na wjeździe, żeby było szerzej gdzieś tam? Nie ma nigdzie tu szerzej. Glory's within my reach.
do Wolwek. Jest taki sam jak Wolwi. Dobra, mam pod górę podjechać. Tylko Krzyku się zatrzymał, kurwa, i mówię, że przyhamuje, bo dalej ja nie podjadę znowu. Więc tu z rozpędu Krzymek to weźmiemy. Chłop nie wie co zrobił, kurwa, nie? Czekajcie chwilę, czekajcie, bo on teraz nie wiem, czy kurwa nie będzie cofać do tyłu, nie? No może to na ten plan mieliśmy jechać stacją i chuj, nie? I tyle, kurwa, się rozgląda teraz, nie? Nie zjeżdżać? Gdzie zjedź, tak, zjedź. Ale mi ten vlog idzie, no po prostu w ogóle mi nie idzie. A teraz właśnie, bo już jestem na powrocie, zajechałam na krzywę, na krzywą na Eurowag. Wolwek się tankuje i prawie sobie zęba złamałam na 2 zęby jedynki. Wiecie jak? Bo wiecie, tutaj żeby dobrze wycelować z bakiem, na jakiej wysokości, to sobie zawsze szybę odsuwam i sobie tak patrzę, żeby nie było tak, że wiecie, drabinki nie rozłożę, więc tak sobie zobaczyłam. Za mało odsunęłam szybę i wysunęłam głowę i całe szczęście, że nie otworzyłam buzi. Mam tylko chyba taką gulę w środku, bo uderzyłam sobie zębami o wargę i o szybę, nie? Więc generalnie widzicie, tak mi to idzie w tym tygodniu, że wszystko jest ok, ale taka, widzicie, jestem tak mocno pochłonięta pracą, tak mnie ręce bolą, że nawet na drutach nie mogę robić, wiecie, wzięłam sweterek w trasę do zrobienia i nie mogę na drutach robić, bo mam takie dłonie po prostu spuchnięte. Biedne moje paluszki zapomniały, co to łańcuchy. Zimno. 10 minut, cały bak. Weszło ponad 600 litrów. I 16 litrów paliwa, ale powiem wam, że dzisiaj chyba jakieś nowe pompy trafiłam, bo to był po prostu ekspres. Włożyłam pistolet AdBlue, włączyłam, patrzę 10 litrów i wybiło mi i wtedy jeszcze raz włączyłam, patrzę, nagle 15 litrów, myślę, kurde, ale to jest ekspres. No więc zawaliście. Fajnie, bo chodzi o to, że sobie jedziemy i wam powiem wszystko, o co chodzi. Wolwek jest trochę szerszy, więc trzeba uważać, żeby tutaj nic nie przyhaczyć przy zabijaniu. Ja się muszę tutaj rozpędzić. No dobrze, już wam powiem, o co chodzi, no bo jadę się dalej ładować, ale tak czy inaczej mam Rzeszów po drodze i Załatonek jest dopiero jutro. I tak to sprytnie wszystko wyliczyłam, że w zasadzie to bym mogła jutro spać w domu. Znaczy dzisiaj to bym mogła spać w domu. Zajadę na Rogów Opolski, bo tam jest bezpiecznie, a ja mam najazdy. No więc w związku z tym, że mam najazdy, no to wiecie, wiadomo, nie? Trzeba tak stawać, żeby zmniejszyć ryzyko. Niestety takie życie przewoźnika, że jest jak jest. Wiecie, jak skręcę, wtedy będę mogła opowiadać, bo jeszcze muszę uważać, żeby mi nikt nie wszedł pod tą naczepę, bo o tej porze to ludzie są trochę, wiecie, jacy. A ta naczepa jednak zachodzi. No, w każdym razie zajeżdżamy na Rogów, więc liczę na to, że w ciągu dnia mi tych najazdów nie ukradną.
ustawię się jeszcze tyłem do całego parkingu. Tak je też pozabezpieczałam łańcuchami, nie łańcuchami, żeby było generalnie dużo roboty i żeby było słychać, jak ktoś by mi chciał kraść. No ale wiadomo, jakby mi ktoś chciał kraść, to co, wyjdę? No nie wyjdę, bo jeszcze mnie pobiją. No ale po prostu robię co mogę, żeby zmniejszyć ryzyko, że mi te najazdy zginą. Dlatego po prostu jadę. Jazdę do Rzeszowa, więc przyjadę do Rzeszowa, zatankuję się na bazie, zostawię auto i do domu na 9. Kurczę, całe życie czekałam na to, żebym ja mogła w końcu zostawić sobie auto na bazie i pojechać na noc do domu, rano wstać, pojechać na bazę, wziąć Volvega i jechać na załadunek. Inni to mają po prostu z defaultu, a ja nawet tego nie mogę mieć, tylko mam to po prostu pierwszy raz w życiu praktycznie, że w trasie mogę się zatrzymać na nocleg w domu, jest wszystko po drodze. Jak ci z Was, którzy mają na przykład ciężarówkę pod domem i jeżdżą sobie właśnie przez dom, Wy nie wiecie, jakie to jest szczęście, że tak macie. Inni tego mają raz na 15 lat. Ale dobrze, słuchajcie. Po prostu jedźmy, ale mi ta warga rośnie teraz. Środka jest nieprzecięta, ale no. A powiem, a dobra, później wam powiem. Idealnie, tak właśnie chciałam, żeby było, że widać tył. No to teraz trzymajcie kciuki, żeby za kilka godzin wszystko było jak jest. A ja idę spać. Volvek, otwieraj się. Ten tydzień jest hardkorowy całkiem. Po prostu 100% dawnych gabarytów. Intensywnie. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak ja dawniej to wytrzymywałam. Takie tempo, nocki, dniówki. Ile można pracować? Ile? Chodź, jeszcze sobie paznokcie zadrapałam. Tak głęboko sobie zadarłam bardzo. I to nie jest miłe. Obciąłam, ale się bardziej obciąć nie da i tak, i zahaczam. Muszę uważać, bo za chwilę nagle skończę z dartym do połowy paznokciem. Już taki króciutki. Dobranoc. Trzymajcie kciuki za te najazdy. Co, są? Są cały czas. Ja to jestem ochroniarz. Wiecie, jakie to jest wspaniałe móc przyjechać na bazę, zatankować? To jest naprawdę wspaniałe. Właśnie nie wiem, czy wiecie, ale na OMZ50 można już tankować i płacić kartą Eurovac. Jakby co? Tankuje się. Troszkę wolniejszy instrybutor. A gdzie to jest kosz na śmieci? Proszę pada. Ojej. Taki piękny Volvek. W końcu jakieś pieniądze zarobił. Ale w sumie tyle za hydroglikę zapłaciłam. 12 koła naprawa, 5000 części. 17 koła. Czajcie? Ja muszę znowu nie spać, żeby to odrobić. No dobrze. Ale Volvek brudny, co? Można go skrobać dosłownie. A to będzie gotowe? Słynny rzeszowski japrak. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki,
Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.